Nie chodzi o to, żebyśmy byli tacy jak Kościół z dziejów apostolskich. Ten Kościół był raczkującym kościołem. Starali się wtedy odkryć pewne rzeczy i zapisywali to, jak im to wychodziło. List do Efezjan był napisany, gdy Paweł podróżował w dziejach apostolskich. Więc możecie to przeczytać i dowiedzieć się, kiedy te rzeczy się działy. U nich nie szło wszystko w łatwy sposób, oni popełniali błędy, mieli problemy, sprzeczki, podziały w swojej grupie, były kłótnie, więc ci ludzie nie zawsze działali razem. Był w tym bałagan, ale w tym samym czasie pracowali nad tym i to było naznaczone tymi 4 rzeczami. Wierzę, że jeżeli zobaczymy prawdziwe Boże poruszenie w tych dniach ostatecznych, powrócimy do tych 4 rzeczy i naprawdę pójdziemy za tym. Wykład powiedział, że przewiduje taki czas w przyszłości, w którym będzie ciężko uzdrawiać ludzi, ponieważ będą mieli za dużo innych rzeczy, na których będą mogli polegać. Tak jest. Było pytanie odnośnie depresji i rzeczy związanych ze zdrowiem psychicznym. Kiedy modlisz się o kogoś fizycznie, uzdrowienie jest łatwo zobaczyć, ale czasami wewnętrznych rzeczy nie da się zobaczyć, więc kiedy modlisz się o kogoś z depresją, posłuchajcie, lek nie jest tym, co uzdrawia. To, co robią leki, to maskowanie objawów. To może uśmiercić coś w tobie, aby demon nie mógł robić tych rzeczy. Czasami to dezaktywuje jakąś część naszego ciała lub mózgu, aby nie pozwalać ciału robić tego, co robiło. Immobilizes a part of the body or the brain that will allow the body not to do what it was doing. Więc to tak naprawdę nie uzdrawia, ale dzięki temu dana rzecz w ciele jest nieaktywna na tyle długo, aby ciało mogło się samo zregenerować. Leki nie leczą, leki wpływają na ciało, aby demon nie mógł użyć konkretnej części danego ciała, na tyle długo, aby ciało mogło wyzdrowieć. Wiąże się trochę z tym więcej, ale staram się to przekazać w miarę szybko. Pytanie brzmiało: czy można powiedzieć drugiej osobie, aby przestała brać leki, gdy się uzdrowi? Po pierwsze, musicie wiedzieć, jeżeli będziecie uzdrawiać ludzi, będziecie im usługiwać, nie możecie im mówić, co mają robić ze swoimi lekami. Nie możecie im niczego mówić w tej kwestii. Jeżeli ktoś powiedziałby mi: modlono się o mnie, chciałbym wiedzieć, czy mam brać moje leki dalej, czy nie, nie mogę na to odpowiedzieć, nie jestem lekarzem. Więc nie powiem wam, co macie zrobić z lekami. I mam nadzieję, że lekarze nie mówią wam, co macie zrobić z Jezusem. Jeżeli oni nie wchodzą w moje kompetencje, to ja nie wchodzę w ich. Powodem, dla którego to mówię, jest to, że istnieje mnóstwo kontrowersji na ten temat. Zwykle problem polega na tym, ludzie myślą, że jeżeli przestaną brać swoje leki, to spowoduje, że uzdrowienie nastąpi. Tak jakby wykręcali Bogu rękę, żeby to zrobił. To nie działa w ten sposób. Powiem wam tak. Po pierwsze, lek nie może powstrzymać Bożej mocy. Jeżeli bierzesz leki i modlono się o ciebie, gdy twoje ciało jest uzdrowione, twoje ciało zareaguje na twój lek, to będzie dobry moment, aby zastanowić się, co dalej zrobić z lekami. Ludzie pytali mnie, jak ja robię, na czym stoję. Jeżeli wam powiem, to tak jakbym wam powiedział, co macie robić, ale to nie tak, rozumiecie? Ponieważ podjąłem decyzję, prawdziwy powód, dla którego podjąłem decyzję odnośnie leków, nie ma nic wspólnego z lekami lub moimi przekonaniami. Dotyczy mojej odpowiedzialności, którą mam za ludzi. Podjąłem decyzję, że nie będę brał leków. I had made a decision that I would not take medicine. Ale musicie zrozumieć, że doszedłem do takiego wniosku po wielu latach studiowania, praktykowania i bycia świadkiem, że to działa. Nie mówię wam, że macie czekać, ale powiem, że kluczową rzeczą było to, że leki dla mnie to byłaby hipokryzja, gdybym mówił wam, że macie ufać Bogu i jednocześnie brał leki. To me, it would be hypocritical
for me to tell you to trust God and me take medicine. Right? Jednocześnie znam ludzi, którzy próbują tego rodzaju rzeczy, ponieważ słyszeli świadectwo innego człowieka, jak połamał swoje okulary i Bóg uzdrowił jego oczy. Więc ludzie łamią swoje okulary i później próbują dojechać do domu. Jeżeli chcecie coś takiego zrobić, to pozwólcie mi wyjechać 30 minut przed wami. Łamanie twoich okularów nie uzdrowi twoich oczu. Breaking your glasses does not heal your eyes. Wierność Bogu uzdrawia twoje oczy. W ten sam sposób, jeżeli będziesz brał leki, to nie powstrzyma Bożej mocy. Ta pigułka czy lek nie jest potężniejsza niż Bóg. W tym momencie diabeł będzie próbował zrobić pewną rzecz. Będzie starał się zapędzić ciebie w róg, w którym będziesz musiał wyznać określoną rzecz, przez którą znowu znajdziesz się w tym rogu i gdy zaprzeczysz temu wyznaniu, to będzie miało zły wpływ na twoją wiarę. Technicznie rzecz biorąc, w Biblii nie ma wersetu, który mówiłby nie bierz leków. Jest mnóstwo na temat tego, że ktoś nie ufał Bogu, polegał na ciele. Jest tam coś tego rodzaju. Pozwólcie mi to ująć w ten sposób. Zdecydowałem się być przeciwny lekom, ponieważ dużo czytałem na ten temat i doszedłem do wniosku, że większość z tego jest farsą i nawet diagnoza jest na bazie przypuszczeń. Do tego często to, co jest ci zapisane, to leki, za które lekarz dostanie dopłatę. Kiedy są reklamy leków w telewizji, w których mówiąc, skonsultuj się z lekarzem, jeżeli chcesz to zażywać, mój lekarz powinien mi mówić, czego potrzebuję, nie na odwrót. Jeżeli on przeszedł przez te wszystkie szkoły, to ja nie powinienem mu sugerować, czego ja potrzebuję. On powinien wiedzieć, a jeżeli tego nie wie, to nie jest warte być moim lekarzem. Bazując na tym, na przykład podjąłem taką decyzję, jaką podjąłem, ponieważ nie chciałem mówić ludziom, by ufali Bogu i następnie sam mu nie ufać. Więc musiałem podjąć tą decyzję w prawie każdym aspekcie. Być może słyszeliście moje świadectwo o tym, jak złamałem stopę. Nie chciałem iść do lekarza, aby mi ją nastawił. Nikt nie myśli o tym w ten sposób, ponieważ z jakiegoś powodu złamana kość jest dla ludzi czymś innym niż choroba. Ale modliłem się wcześniej o ludzi z połamanymi kośćmi i dla mnie nie byłoby w porządku modlić się o czyjąś stopę, jeżeli ja poszedłbym do lekarza, aby nastawił moją. Więc gdy złamałem moją stopę, to nie poszedłem do niego, modliłem się o nią. Dużo uderzałem ją i ona była tak złamana, że prawie straciłem przytomność. Nie żartuję. Tak jak mówiłem, robiłem rzeczy, których mam nadzieję wy nigdy nie będziecie musieli robić. Ale podjąłem tę decyzję, ponieważ modliłem się o ludzi. Nie chciałem mówić, żeby ufali Bogu w danej sprawie, gdybym ja w tym przypadku poszedł do doktora. Powiem jeszcze, że nie pozwoliłem diabłu postawić mnie w rogu, przy którym może użyć tego przeciwko mnie. Na przykład, tak jak powiedziałem, nie biorę leków, ale nie powiedziałem, że nigdy ich nie użyję. W pewnych okolicznościach w taki sposób to czuję. Ale jeżeli powiesz coś takiego, to diabeł będzie miał punkt zaczepienia, aby zdziałać przeciwko tobie. Możesz temu wierzyć, ale zanim zdecydujesz się na to, to diabeł tak naprawdę nie ma niczego do wykorzystania przeciw tobie, ponieważ nic nie stracisz, jeżeli skorzystasz z leków. Rozumiecie to, co mówię? To jest prawo. Jak uczynicie to prawem, to diabeł może je wykorzystać przeciw wam. Dlaczego? Ponieważ jak naruszysz prawo, to twoje sumienie będzie cię potępiać. Dlaczego? Ponieważ nie ma wykroczenia, nie ma grzechu, dopóki nie przekroczysz prawa. Ale to nie jest prawo, które ustanowił Bóg, tylko prawo, które ty ustanowiłeś. Powiedzmy, że przyszedłbym tutaj i zrobił usługę uzdrowienia.
I z jakiegoś powodu obudziłbym się i miał okropny ból głowy. Wiecie, tak mocny ból, że nie można myśleć o niczym innym. Ma się ciemno przed oczami i tak dalej. Mam modlić się o 500 ludzi, co może zająć parę godzin. I'm just going to pray for 500 people, right? Which could take a couple hours.